Cześć! W tym filmie zaprezentuję przenośny blender sportowy Mediatek MT5517 Smoothie Portable Blender. Urządzenie możemy wykorzystać do tworzenia soków, koktajli i sorbetów. Szklany pojemnik o pojemności 500 ml umożliwi wytworzenie soku lub koktajlu na 2 szklanki. Urządzenie to ma wbudowany filtr zatrzymujący niezmielone resztki, takie jak pestki, skórki lub ogonki. Za pomocą blendera możemy mielić twarde owoce, warzywa, a nawet kostki lodu. Wbudowany akumulator umożliwi zasilanie na zewnątrz, czyli np. w szkole, pracy lub na siłowni. Dodatkowo urządzenie to posiada funkcję powerbanka, dzięki czemu możemy doładować nasz smartfon lub inne urządzenie elektroniczne za pomocą portu USB. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, którą należy przeczytać przed pierwszym uruchomieniem. Przewód USB micro USB umożliwi naładowanie akumulatora wewnętrznego. W urządzeniu mamy silnik o mocy 120 W. Urządzenie składa się z kilku elementów. Na wstępie mamy uchwyt, pokrywę pojemnika i uszczelkę w jednym, dzięki czemu możemy nasz blender np. powiesić na haku. Następnie mamy wbudowane sitko wraz z uszczelką, szklany pojemnik o pojemności 500 ml, a także specjalna gumowa opaska z magnetycznym znacznikiem, który musi znajdować się nad napisem Mediatek na dolnej obudowie, aby urządzenie działało. Magnetyczna opaska pełni funkcję zabezpieczenia przed uruchomieniem bez nakręconego pojemnika. W podstawie urządzenia znajduje się 6 ostrzy ze stali nierdzewnej. Od spodu urządzenia mamy przycisk włączający lub wyłączający, diodę LED, gumową pokrywę gniazd USB oraz 2 gniazda USB. USB typu A dla funkcji powerbank oraz micro USB do ładowania wbudowanego akumulatora. Szybkość blendowania do 15 000 obrotów na minutę. Cykl blendowania trwa 35 sekund, a na jednym pełnym naładowaniu akumulatora jesteśmy w stanie osiągnąć do 12 cykli blendowania. Jak mogliście zobaczyć, urządzenie nie uruchomi się, jeżeli znacznik magnetyczny na opasce nie będzie znajdował się nad logiem Mediatek. Ładowanie wbudowanego akumulatora możemy wykonać za pomocą powerbanka lub za pomocą ładowarki sieciowej do naszego smartfona lub tableta, a także za pomocą portu USB w naszym komputerze. Funkcja powerbanka, czyli doładowywania smartfona, tableta lub innych urządzeń, działa bez problemu. Wystarczy podłączyć przewód i nacisnąć przycisk, a nasz smartfon będzie ładowany. Zrobimy sobie teraz truskawkowy koktajl. Odkręcimy wbudowane sitko razem z pokrywą pojemnika. Włożymy owoce do środka. Możemy włożyć także kostki lodu. A następnie wlejemy mleko. Maksymalnie do 60% objętości całego pojemnika. Aby uruchomić blender, przytrzymujemy blender do góry nogami. Dwukrotnie naciskamy przycisk Power, czyli zasilanie, a następnie wstrząsamy, aby równomiernie wymieszać zawartość. Teraz możemy odłożyć urządzenie lub dalej wstrząsać, w zależności od zawartości do blendowania. Jak widać, mamy już koktajl gotowy i możemy wylać go za pomocą sitka, czyli pozostawić resztki owoców w pojemniku, a wylać sam płyn. Jeżeli jest potrzeba, możemy jeszcze raz włączyć blendowanie. Jeżeli nie chcemy skorzystać z sitka, możemy sitko odkręcić i wlać do szklanki całą zawartość blendowanego koktajlu. W razie potrzeby możemy skorzystać z sitka kuchennego, aby nasze soki czy też koktajle były dokładnie przefiltrowane. Stworzymy teraz sorbet. Wykorzystamy do tego zmrożone jagody. Włożymy je do naszego pojemnika.
Dodamy troszeczkę cukru. Dodamy troszeczkę wody. Zamkniemy pojemnik. Odwrócimy do góry nogami. Dwukrotnie naciśniemy przycisk. I dokładnie potrząśniemy. Cykl blendowania możemy powtórzyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Odkręcamy sitko i możemy zweryfikować, czy nasz sorbet jest gotowy. Następnie możemy nałożyć do salaterki i oczywiście zjeść. Jak widzicie, przenośny blender Mediatek można wykorzystać na różne sposoby w zależności od naszych potrzeb. Wszystkie elementy tego urządzenia poza podstawą możemy umyć w zmywarce lub pod bieżącą wodą. W podstawie mamy akumulator i złącza USB, w związku z czym należy ostrożnie obchodzić się z podstawą tego urządzenia. Nasz blender bez problemu możemy zapakować do torby i wziąć ze sobą. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze opinie na temat tego urządzenia. Moja jest pozytywna. Cześć!